Teraz raz. Dobra, jest pojedynczy gość. Dobra, chyba wszystko działa. Czat zasłonięty. Walniemy sobie abyska. Parę zasług trzeba wbić przed świętami, żeby wykupić dekoracje. Coś się dzieje, bo tutaj walczyli. Gdzieś. Może to bym powalczył? Nie, tutaj się mało dzieje. Na abyska sobie skoczymy. O, wybudowana. To sobie ekipa im postawia. Niech coś się dzieje. Czy nie wybudowana? Chyba nie wybudowana. Dobra, ona się buduje, nieważne. Ta obok jest wybudowana. ...30 sekund. I najgorszy tryb w grze nas czeka. Ile by się przydało zasług? No, żeby odświeżyć ten dzienny i wykupić to 150 000. Nie wiem, czy się uda. Hej, Dubik, no... Trzeba na dekoracje zbierać. Epickie chociaż. Dobra, zobaczymy tą walkę. Pewnie nie uzbieram, bo tutaj łucznikami to się nie da grać. Ale zobaczymy, oby była piechota jakaś. Bo jak nie będzie piechoty, to można... Coś tutaj jest, to by po stronie przeciwnika też coś było i... Może 70 000 uzbieramy. 2 razy i będzie na jedną skrzynkę z dekoracją. A walk niestety nie ma u nas na KVK, więc trzeba się abysem ratować. Na abysie mam zawsze lagi jakoś ostatnio, nie wiem. Większe niż na mapie KVK. Także zobaczymy, co się wydarzy. W sumie Tejrę zapiszę jeszcze na... Na co? Na abysa. Zobaczymy, jak sobie ona poradzi. Czy jakiegoś peta tutaj jej dajmy. Także to taki króciutki streamek z tego. Zabysa przed świętami. I tyle. Także 1 godzinka. To chyba godzinę trwa, nie? Dobra, Tejra jest zapisana. Zabijmy tego z tyłu. Tyle. Także przynajmniej piechota jest, więc będzie co bić. Sprawdzę jeszcze, jak muzyka u was, czy nie jest za głośno,
Da się to oglądać. Cofnijmy troszkę, bo widzę, że mój Niko spowolniony został od piechoty. I tyle. Trzeba przed świętami trochę zasług wbić. Przynajmniej te lepsze, żeby wykupić. Tam mi brakuje chyba 250 000 po odświeżeniu. A myślę, że będzie jeszcze jakiś abys po świętach. No i zobaczymy sobie, czy aniołem czy Tejrą się lepiej gra. Abyski. No na KVK to nie będę oszukiwał. Tejrą się fajnie grało, szczególnie piechotą. Tutaj były 2 artefakty, blink i tarcza i można się bawić. Jak włączymy tryb prosty, coś to zmieni. Za dużo efektów, nic nie widać. Nie widać, czy ta piechota podbiega, czy nie. Tak sobie postrzelamy z daleka. Tutaj był mak, mogłem go upolować. Ale zagramy bezpiecznie, bo muszę mieć jeszcze legiony na drugą rundkę. Ja tutaj widzę Legusa, Legus 1. No, nie możemy przegrać w tym momencie. Jak gramy z idolem. Trzeba się dobrze pokazać, trzeba się spiąć, tak? Plecy wyprostowane. Potem jeszcze przejrzymy, kogo tutaj mamy. No ale tak się troszkę uspokoi. Dojazd go tam. Nie będziemy dojeżdżać naszych tutaj sojuszników. Jesteśmy w jednej drużynie. Także trzeba się dobrze pokazać na polskiej arenie. Chociaż mam tutaj jeszcze legiony T4, to raczej będę pod Legusem w tabeli i mam tylko 3 legiony. Ale tutaj musimy utrzymać tempo w miarę, żeby wstydu nie przynieść VP. No, łucznikami nie mogę sobie pozwolić, żeby tam dalej już pójść, podbiec. Także wracamy do tego, do czego jesteśmy stworzeni, czyli do piechoty. Widzę, że Legus magami jeszcze bardziej z tyłu niż ja łucznikami. Chociaż może na dobre mu to wyszło, bo ja już tutaj troszkę obity jestem. Najbardziej z tyłu to jest Bong. Zaraz zobaczymy, z jakiego przymierza. No tam to podwójny pampers założony na legionach magicznych. W sumie jest blisko, mógłbym cofnąć, uleczyć te legiony. Więcej by biły. Siedem legionów, cofnijmy. Dostałem jakiegoś stana. Albo lag był, nie wiem. Ciężko powiedzieć, ale czy mamy szansę na kontrę, czy mogę cofnąć? Ten legion piechoty zginie, mogę cofnąć. O, jakby te legiony piechoty były tutaj, to by była jakaś kontra ciekawa. A ten legion szybko upadnie, on już tutaj jest martwy praktycznie. Także w dobrym momencie się wycofaliśmy. W bardzo dobrym momencie.
Na razie mam 29 tysięcy zasług, no. 50 tysięcy za mało, ale myślę, że możliwe do wykonania. Tak celujemy w te 70 tysięcy, żeby było na dzienną dekorację. Także 1 godzinka w grze i lecimy oglądać Kevina. Tutaj jest jakiś mag dosyć agresywny, więc chociaż jak widzę, że już tutaj jestem atakowany, również ja, no, dostaliśmy orbem. Nikodem dostał orbem, aż Syndriona odrzuciło. No nie podejdziemy łucznikami, trzeba stać z tyłu i bić piechotę. Kawaleria jeszcze z tyłu jest, o, to jest lepszy cel, jeśli chodzi o zasługi. Ten tutaj agresywnie gra, chociaż już zniknął praktycznie. Poczekajmy na piechotę i ruszymy z nimi, chociaż teraz jest dobry moment. Ale oczywiście ja jestem bity, tak? Oczywiście ja jestem bity przez tego zawodnika. Nikodem spowolniony jak zwykle od piechoty. Nie wejdziemy tam głębiej, trzeba pozbyć się tego. Magami mógłbym pobić, tymi musimy tutaj postać. Widzę, że na czacie oznaczają FSK, także coś tam się również dzieje. Zaraz tam zerkniemy, co się dzieje na mapie KVK. Może tam będzie łatwiej o zasługi. Chociaż zanim wszedłem na Abyssa, to tam się nic nie działo zbytnio. Dlatego przyszliśmy tutaj. Nie no, tutaj chociaż piechotę mogę pobić. Dobrze, że piechota się trafiła. Jasne, nie ma dużo zasług, ale zawsze jakieś są. Dla strzelca to jest jedyne źródło zasług. Inosuke. Kestlwolf. I mam jakiegoś stana kolejnego. Nie wiem co to było. Chyba młotek. Dobra, on tutaj chce nas zablokować, to idziemy w drugą stronę. Szybka kiwka i bijemy. Szybka kiwka i bijemy ich. Kogo tutaj można bić? To jest Goresz, więc może byśmy się odsunęli, tak? To jest Kuma, jeszcze gorzej. Trzeba się odsunąć. W sumie będziemy mogli się podleczyć. Za kawałek. Chociaż szansa na kontrę teraz będzie, tak myślę. Więc na razie tutaj zostańmy. Widzę, że Agi daje porady naszym na czacie, bardzo dobrze. Niech się uczą walczyć. Nie będzie kontry, wiecie co? Poszedłbym się podleczyć, ale mamy tutaj meritki z tyłu, więc zajmijmy się nimi i wtedy się uleczymy. Także wielka wojna, zobaczymy kto więcej zasług przyniesie, Teira czy Anioł. Chociaż Teira pójdzie na 4 legiony, więc będzie miała łatwiej. Na pewno będzie miała łatwiej, bo będą 4 legiony, tutaj mamy 3 legiony. Ale nie mam więcej wojska, no wszystko jest w szpitalu. Nie będziemy leczyli, żeby grać Abyssa. Witam Majorkę. Witam widza. O, tutaj na tym czacie jest szybciej, tak? Na czacie w grze jest szybciej. Tak jak mówię, aktualnie mam jeden monitor. Więc troszkę czasu to zajmuje. Możesz mi napisać na czacie w grze, będzie szybciej, czy tam walczycie z FSK, czy nie, czy ta wieża się buduje. Majorka nie walczy, no nic nowego.
Mało ich, dokładnie. Jest ich mało i też myślę, że tam nie ma walk zbytnio, więc przyszedłem na Abyska. Parę zasług zdobyć przed świętami. No i mamy tutaj idola na piechocie. Więc muszę się pokazać z dobrej strony. Oj, Legus agresywnie teraz. Magami. To mi się podoba. Ale już trzeba cofnąć. Dokładnie, trzeba cofnąć. Te 2 minuty tego Abyssa. Celowaliśmy w 70 000 zasług, no i chyba będzie tyle, więc cel wykonany. Wiecie co? Bym zrobił? Chociaż nie. Magami bym to zrobił, ale włócznikami nie możemy ataków marszu ustawić, żeby same zasługi się wbijały. 3 ludzi mnie bije. Castle Wolf. No. Chyba on, tak mi się wydaje. W każdym razie mamy kontrę, więc trzeba ich bić. No, coś wpadło teraz z tych zasług. Coś teraz wpadło na tej kontrze. To mi się podoba. Tutaj nie bije. Cofnijmy trochę, bo nie ma piechoty. 19 legionów mamy na głowie. No jakoś przeżyliśmy, ale co to za życie? Ktoś tutaj biegnie piechotą. Tak, wróg. 40 sekund, więc... Nie, no nie będziemy tutaj wbiegać. Mamy jeszcze jedną rundkę do zagrania. Potrzebujemy powtórzyć ten wynik. A jeśli chodzi o Abyska, to chyba tylko Legus znajomy jakiś. Dokładnie, tylko Legus, więc nie ma tam zbytnio walk u nich na KVK, skoro musi przyjść na Abyska. No. Hej Wasinkow, jak życie w VP? Bardzo dobrze, no. Dużo nowych twarzy się pojawiło. Parę jeszcze nowych twarzy się pojawi. Także zobaczymy, 94 000 zasług. Bardzo dobry wynik. Bardzo dobry wynik. Podleczmy, zapiszmy się na kolejnego Abyssa. Ostatni Abyss. To jest w tym dniu, więc można się podleczyć. Zapisać. I zmienić konto, bo teraz ma swojego Abyssa, z tego co wiem. Także wejdźmy tam i porównamy sobie. Teira będzie miała minutę albo 2 minuty opóźnienia, ale ma 4 legiony, więc ma szansę przegonić nas. Tutaj mieliśmy 90 000 zasług. Zobaczymy, jak tam pójdzie. Jeszcze trochę i wrócę do gierki, to może do was migruję. No... Piechota jest na wagę złota. Majorka coś tam próbuje grać piechotą, ale... Jeszcze delikatne ma te marsze. Ale przynajmniej coś ruszyło w dobrym kierunku. Będą te piątki, to same merity będą tutaj się wbijać. W rally? No teraz w rally to trzeba mieć dekoracje. Dużo się zmieniło na przestrzeni twojej przerwy.
Czy jest zapisana? Jest zapisana, więc wejdźmy do gry. Teraz bez dekoracji to wiesz, ciężko dobre rally. Okej, mamy tutaj piechotę i 3 marsze magów. Także no, nasza drużyna jest w opałach, więc na białym koniu tutaj wpadamy i ich ratujemy. Nie mam telefonu z czatem. No nie mam telefonu z czatem z tego względu, że nie mam aplikacji do tego multichatu tutaj. A jak doskonale wiecie, streamujemy sobie i na YouTubie, i na Twitchu, więc musiałbym zobaczyć, czy jest na telefon. To, jakby było, no to by było wszystko załatwione. Jak streamowałem tylko na jednej platformie, no to na telefonie można było sprawdzać wszystko. Dobra. Już chciałem tutaj blinkować, a tutaj jest tylko jeden artefakt. Więc nie jest kolorowo. Jest tarcza w ogóle wyłączona. No nie! Nie ma automatycznej tarczy. Jeszcze mi zlagowało. Tutaj nie ma trybu prostego. No. Nie ma trybu prostego. Trzeba włączyć tryb prosty. Żeby to zrobić, musimy wyjść z Abyska. Gdyby nie to, że nie ma tu trybu prostego, musiały się wczytać wszystkie efekty w jednym czasie, to by ten Lake One nie zginął. Wracamy. Round 2. A może zostawmy ją ręcznie? Myślę, że teraz ogarniemy. Z tej strony wbiegniemy. Chociaż, szczerze mówiąc, wbiegłbym dopiero po tym, gdy zabijemy ten marsz piechoty. Także teraz jest dobry moment. Kogoś tam złapaliśmy. No, biedny łucznik. U nas nie mają full dekoracji. W sensie u nas w VP. Ale graliśmy na takie przymierze, że mieli, że wróg miał dosyć mocne dekoracje. Dużo mocniejsze od nas. Także jak wcześniej mogliśmy walczyć na bastionach, tak teraz jest lekki problem od wprowadzania dekoracji. Ale i tak sobie poradziliśmy z mocniejszym przeciwnikiem na bastionach. Mówię o samych bastionach, bo jeśli chodzi o open field, to myślę, że lepiej wyglądaliśmy od FSK. W ogóle bez bastionu to nie mogli żadnej wieży spuszować, więc myślę, że ogólnie dobrze się pokazaliśmy. Dobra, artefakty rzucone w magów, pięknie. Mój Lake One jest gotowy do walki, ale tak jak mówię, Lake One'em gramy pod kontrę, więc dopiero jak zginie wrogi legion piechoty, wtedy my tam wbiegamy. Czyli teraz można wbiec. Żadna piechota nas nie powstrzyma, chyba że właśnie ten kawalerzysta, ale szybko zginął na szczęście. No, kontra niezła, muszę przyznać. Szkoda, że tutaj jest piechota. No i ta piechota też odwróci uwagę. Trudno.
Weryn dostał na głowę. Nie widziałem, że tu piechota wbiegła, bo bym mógł poczekać z tą kontrą. Bo mieliśmy grać na kontrę. Ale trudno. Będzie jeszcze jedna runda. W sumie to nie wiem, ile mam tam piechoty. Chyba ostatni raz wychodzimy, bo cała piechota jest na cmentarzu u Tejry. Więc nie ma sensu wychodzić. Jak zagramy na zbliżonych siebie, to spoko. No mam nadzieję, że w końcu zagramy ponownie. Poprzednie KVK było niezłe. Poprzednie KVK było fajne. Porządki trzeba będzie jeszcze zrobić, żeby trochę mocy zbić. I myślę, że będzie spoko. Dobra, ostatni raz Lakeman ginie, bo nie mamy już... W ogóle tarcza jest nienaładowana, co ja robię? Wracaj. Wracaj, Lakeman. 7 sekund do tarczy. Bez artefaktu to... To nie kontra. Chociaż wciągnęliśmy jednego maga, który atakował Lake'Wana, więc... Mimo wszystko... Kawał dobrej roboty. Widzę, że Draco zaznacza kolejnych graczy FSK. Zerkniemy, co tam się dzieje, oczywiście. Wiecie co? Tego Kumę tam wrzucimy, bo mnie denerwuje. O. To było zagranie. Piękne zagranie. Szkoda, że połowa Legionu już jest tu Lake'Wana. Nie, no taką kontrę, ale dama to rozegrała pięknie. Tutaj ktoś zginie. Dragon. Dama już ma więcej zasług niż my. A jeszcze jest 5 minut do końca. O tym mówię, no, magowie górą, tak? Magowie górą. Bo można bić innych magów, a łucznikami to bijesz tą piechotę, która ma 80% mniej obrażeń otrzymywanych. Teraz patrzę, ale zjebane te dekoracje, no. Jakby... Mogłoby być to lepiej zrobione na pewno. No ale chyba małym kosztem to myślę, że... Ja wiem, z 15% chyba można byłoby już mieć, więc tak... Połowa ataku. Chociaż nie wiem ile tam, jak to w pakietach wygląda. Tak strzeliłem, że to małym kosztem. Ale wiem, że tam niektórzy mają po 15% ataku. Aczkolwiek wymaksowanie tego w miarę szybko. Tam chyba 10k dolców było na początku. To jest 5 dekoracji razy 9 poziomów. Więc dosyć mocny pay to win. Ale chyba udobruchali większość osób, jakim dali 100 skrzynek ze słabszymi dekoracjami, już temat ucichł. Jak mi się wydaje. Ogólnie to najbardziej w bastionach jest to odczuwalne, te dekoracje, bo na pól walki to tam wiesz, będziesz miał więcej graczy od przeciwnika, to i dekoracje mu aż tak bardzo nie pomogą. Wiadomo, że będzie miał lepsze raporty, no ale w kupie siła, tak? W kupie siła i prędzej czy później położysz takiego gracza, aczkolwiek w bastionach, no, robi to różnicę. W bastionach jest odczuwalna ta różnica. Tam mam artefakty. Chciałem rzucić na magów i rzuciłem. No i uciekliśmy jeszcze, więc dobrze się stało.
Aż jestem ciekaw, nie no, na pewno tutaj Ming najlepsze raporty robi. Tutaj w ciemno mogę strzelić, że Ming najwięcej przyniesie zasług. Chociaż mój marsz piechoty może też mógł sporo przynieść. A tam parę razy zginęliśmy. Jednak mimo wszystko. Chyba w koronę ktoś został złapany. Albo się zatrzymali. I no, magami to jest tak przyjemnie sobie poklikać. No i ten łucznik musi uciekać, bo nic nie może zrobić. Piękne. Dobra, piechota do nas biegnie, więc trzeba się wycofać. W sumie to możemy wrócić do bazy, tak? Możemy wrócić do bazy, zerknijmy sobie w raporty i zmienimy konto, żeby już być gotowym na walkę. 33 000 Ming. No 1 do 2. W ogóle Waldera tutaj gram. To trzeba zmienić. Walder słabo. No i Tandelyn z Mu. Tandelyn z Mu. Też całkiem dobry wynik. 2 do 1, więc udało się. Całkiem niezły. Dobra, tutaj nasze legiony są bezpieczne. Minuta do końca, więc możemy zmienić konto. Te 5 jest na tejże. Jest. A mieliśmy jeszcze sprawdzić 12 000 piechota. Tejra ma te piątki już. Tejra ma te piątki na piechocie i na magach, więc dwie najważniejsze jednostki. Także Tejra już sobie... W ogóle w tym sezonie Tejra to wbiła 12 milionów zasług na piechocie praktycznie samej. No jest podsumowanie. Ten przycisk też jest fajny. Także dużo fajnych zmian, dużo zmian na lepsze, ale wszystko jest w cieniu dekoracji. A no tak, tryb prosty jest wyłączony. Tejrą? Ja grałem. Jak gram aniołem na jednym telefonie, na drugim telefonie mam Tejrę. Tejra ma w ogóle osobny telefon, więc ona ma swój telefon. Tam tylko wysyłasz piechotę, więc nie musisz nic sterować. Same zasługi wpadają. Dobra, walka jest w... Mieliśmy tryb prosty włączyć, hello. Bo znowu będzie jakiś incydent. No, jak grasz piechotą, to sobie wysyłasz do przodu piechotę i zasługi same wpadają. Zresztą z kim jak z kim, ale z mainem piechoty to chyba nie muszę tego tłumaczyć. Aczkolwiek czasem jest tak, że gram tylko na tejże. No i wtedy robimy jakieś tam zagrywki. Tutaj był fajny sezon, bo można było grać blinka i tarczę, więc można było łapać wroga w ciasnych miejscach. No i powiem szczerze, przyjemnie było tak złapać kogoś. Więc dla infmainów myślę, że fajny to był sezon. Tutaj jesteśmy osamotnieni, nikogo znajomego. Ale jest piechota, więc jakieś zasługi powinny być. Po naszej stronie tej piechoty nie ma, więc... No, dobra, trochę jest. Jakieś 3 legiony. Ale ogólnie myślę, że może być ciężej niż poprzednio. Niż na poprzednim abysku. No Niko został odrzucony chyba tym orbem.
Dobra, cofnijmy trochę. Bo jednak łucznicy to łucznicy. Tam jakieś młotki, jakieś nie wiadomo co. Co tam się wydarzyło. Ale zostaliśmy zatrzymani w miejscu. Tu jeszcze jedna piechota do nas biegnie, oczywiście. No i co, postrzelajmy sobie. Tutaj ładne zagranie, ale no... Jak podejdę sam, to i tak zginę. A jego musimy utłuc. Bo jak jego nie utłuczemy, to... nikt mi nie pomoże i poszedłbym do przodu sam. Podleczmy się, póki jesteśmy blisko i zaraz przechodzimy do kontrataku. Dobra, Tejrę jeszcze zapiszę na jedno. Na jednego abysa. I tak jak mówiłem, szybka godzinka, szybkie zasługi. Po abysku jeszcze zobaczymy, co się dzieje na mapie. Czy nie trzeba postawić jakiejś wieży dla Majorki? Może by chciała coś pobudować. Trochę inżynierii złapać. No już jest po KVK, że gram abysa. Także już jest po KVK. Wszystko jest rozstrzygnięte. Już jest końcówka, dzisiaj jest podsumowanie, więc dzisiaj po resecie jest podsumowanie, więc jutro będzie odebranie nagród. Więc ta przyjemniejsza część. W sumie jutro będą artefakty chyba do otwarcia, no. Zobaczymy, co tam dostaniemy. Ale ogólnie nie narzekam na brak szczęścia w kompendium, jeśli chodzi o artefakty na koniec sezonu, więc mam nadzieję, że utrzymamy to tempo i tradycji stanie się zadość i dostaniemy może 5. poziom kuszy do Magrat. Chociaż nie wiem, czy nie iść już powoli całkiem w kawalerię. Jakby łuczników G5 sobie skipnąłem póki co. Nie widzę, żeby coś ciekawego robili. Jakby są ok w porównaniu do innych łuczników. Ale nic specjalnego. Nic specjalnego. Jakby to był poziom Magrat, taki przeskok jak to był między Syndrionem a Magrat, to bym sobie ich zrobił, ale teraz chyba sobie zrobimy kawalerię po prostu. Dobra, piękna kontra, parę meritków wpadnie tutaj. No i to tutaj się zakończy nasza podróż, z tego co widzę. Garwood nas zatrzymał, niesamowite. Nie czy mogłem tam pójść, ale poczekamy. Chcesz towerka Majorka? No, może coś postawimy, ale to już po abysku. Odświeżmy nasz legion. No nie są źli ci G5, ale nie ma takiego przeskoku w mocy jak był między Syndrionem a Magrat. A szczerze mówiąc, mam 4 marsze łuczników. Solidne. O ile można powiedzieć, że Niko Kinara jest solidny. Ale to jest marsz do debuffów. Mam 4 marsze łuczników, 5. legion piechoty, więc na razie mam czym walczyć. No chyba, żeby dodali jakiś 6. marsz. Ale myślę, że może nie dodadzą jeszcze. Na razie to niech bastiony naprawią. Dobra, jedna piechota leży, tutaj zaraz druga będzie leżeć.
Kinia Niko dają dupy już, no, ale debuffy nakładają. Tym się oszukuje jeszcze, że są dobrzy. Nie no, to przerwanie obrony, jak grasz na taką piechotę, myślę, że jest spoko, nie? I z tego nie korzystam tylko ja, tylko wszyscy. Jak przerwiemy obronę na takim Kumie i Lejkłanie. W ogóle chyba nie grałeś, jak był ten marsz Kuma Lejkłan. Myślę, żebyś go polubił, delikatnie mówiąc. To jest chyba piechota G4, no. Piechota G4 jest mega fajna. Mega fajna, jak ty nią grasz, bo jest ciężko ją ubić w ogóle, jak jest po przeciwnej stronie. Jak Goresz ze Skogul byli nieźli, no to ten marsz powiedziałbym, że jest prawie 2 razy lepszy. Szczególnie Kuma. Kuma jest genialny, genialny. Oby żadnych blinków nie było, bo jesteśmy trochę z przodu. No i ogólnie porównamy sobie, jak działa Niko i Kinara. Jak będziemy już mieli te piątki same, tak? Bo obecnie tylko Magrat ma te piątki w swoim legionie, reszta ma te 4, więc nie można tak porównać tych wszystkich marszy. Ale już niedługo. 27 będzie GH, więc przetrenujemy coś. Coś tam, parę te piątek wpadnie na nasze konto. Jest i Kuma Lejkłan, wywołaliśmy wilka z lasu. Tutaj ktoś niewidoczny. W sumie jakbyśmy trafili go. Nie wiem, czy nic się nie zatrzymałem na Kumie. Chyba tak było. No i taki Kuma jest w środku nas i ma jeszcze ponad połowę HP. O tym mówię. O tym właśnie mówię. Kuma Lejkłan. Sam będę robił tutaj Kumę. Nie wiem, czy Lejkłana sobie nie zrobić na tym koncie też. Bo jak Tejra może nabić 12 milionów zasług praktycznie tym marszem samym, to mi też by się przydał. I nie graliśmy na te 4. Nie graliśmy na te 4. Te 4, które nie widziałem praktycznie całe KVK. Więc no, mocno ta piechota. W sensie ci nowi łucznicy G5 pewnie też są mocni, ale no, to są łucznicy nadal. Mega mocny jest też ten mak nowy, Yun Ming. Pobijmy sobie trochę jaszczura. Kolejne 5% ataku. Także bohaterów nowych. Duży wybór dobrych bohaterów. Ale Ming i Kuma to są chyba najlepsi ostatni bohaterowie, których bym polecił każdemu. Yun Ming i Kuma. Widzę na czacie, że nie budujemy tej wieży, jeszcze nie zbudowaliśmy. No, zaraz zobaczymy, może nie zaraz, bo jeszcze zagramy jedną otchłań na tejże. I na koniec streama zobaczymy, jak wygląda sytuacja na mapie. Tutaj jest łucznik, mamy artefakt, więc warto go użyć na łucznikach. Dobra, jak zabijemy tego Kumę, to będzie niezła kontra. Bo nie mają piechoty. No i teraz trzeba biec, trzeba szybko dobiec. Piękny blink. Złapaliśmy parę magów. No niestety tutaj, mając blinka, jesteśmy dosyć łatwi do zabicia. Czego nie można powiedzieć o KVK, tak? Na KVK wygląda to zupełnie inaczej. Z tymi 2 artefaktami. Podszedłbym bliżej, ale
Jak zapełnię sobie szpital, to już nic nie zdobędę zasług. A tak, może jeszcze jakieś walki będą jutro? A leczyć za surowce to już nie ma co na koniec KVK. I tak nam brakuje chyba 100 milionów many. Miejmy nadzieję, że będzie ten zwrot surowców. Bo na pewno by się przydał. Natomiast jeśli chodzi o zasługi, mamy te 80 000, więc wykonaliśmy ponownie nasz cel. Odświeżymy sobie sklep z zasługami i kupimy dekoracje. Bo ja robię epickie dekoracje póki co. Myślę, że szybciej zrobię epickie. Pomimo tego, że mają mniej procent ogólnie. Ale szybciej je zrobię niż te fake legendarne. Więc ja na razie się fokusuję na epickich. Ostatnio mi Kumalejkwan przynieśli po 70-80 raporty na pomniku. No ja już... Mi najwięcej Kumalejkwan to chyba też około 80. Znaczy mi, tejże, nie? Bo ja nie mam jeszcze. Jeszcze, to jest dobre słowo. W sumie to możemy cofnąć, wyleczyć się i nadróbmy czat. Też mi tak przynosili. A ty, Rowas, miałeś tego Lejkwana już? Ja myślałem, że jak ty odszedłeś, to nie było Lejkwana z Kumą. Jak miałeś tą przerwę. O, podkościelnemu przypomnieliśmy o Abysie. No, ja już się boję tam niektórym przypominać o Abysie. Bo wychodzą z Discorda, więc... Lepiej nic nie wspominać o tych Abysach. A masz ich. Myślałem, że nie miałeś ich już. Chociaż w sumie już chyba dosyć długo są. Dla mnie jest to nowy marsz, bo w tym sezonie, na tym KVK ich zrobiłem na tejże. Więc dla mnie to nowy marsz był dopiero teraz. A oni chyba już dosyć długo są. No ale muszę powiedzieć, że zadowolony jestem z tego marszu piechoty. Naprawdę. Naprawdę mocny marsz. Dobra, przejdźmy na Tejrę. Tam już chyba bez piechoty. Albo z piechotą się zapisałem, nie pamiętam. W każdym razie tam już olinujemy. Na Tejrze olinujemy piechotę, bo... Przyjemnie się gra piechotą. No, słabe mają psychy. Ja też mi też siadła psycha na jednym Abysie akurat. Bez piechoty to był Abys poprzedni. I nie miałem jak zdobyć zasług i poszedłem wszystkimi legionami do przodu, więc miałem upadek psychy na Abysie. Poszedłem do przodu, zginąłem i wyszedłem, bo nie dało się grać. Dlatego mówię, no, piechota jest potrzebna, jak grasz łucznikami. Więc miałem jeden upadek psychy na Abysie. Ale tylko raz tak miałem. Dlatego mówię, no, zrobimy sobie teraz stream z Abyska. Żeby nadrobić te zasługi, których dziś nie było gdzie zebrać. A dekoracje same się nie zrobią. Dobra, grupy są, można iść. Oj, kawaleria. W sumie to jest idealny scenariusz dla Lejkwana. Niech on tam biega za nimi. I zobaczymy, czy zacznie uciekać, czy jednak stawi czoła przeznaczeniu. Ten Enis, chociaż sporo jest Enis. Miałem powiedzieć, że Enis kojarzy z jednego KVK, gdzie też właśnie to był gracz Orłów. Może nawet to ta sama osoba? Kto wie? No, przytankowaliśmy artefakty Lejkwanem. O, tam chłop gra z tym, z Bachornem. Kawalerię, ciekawe. Ciekawe, muszę przyznać. Oj. Tarcza poleciała, a ja jestem z przodu.
Dobra, Lake One tam się bije. My tutaj walczymy. No, walczymy, no. Może za dużo powiedziane. Staramy się walczyć. A on tam ucieka. Ale za 30 sekund będzie miał artefakty. Jakby nie artefakty, to jestem w 100% pewny, że ten jeden Legion by wygrał z nim. A ten łucznik chyba za bardzo się poczuł. Chociaż już się wycofał. Nie mamy tego trybu prostego. No tak jak mówię, jakby nie artefakty, to tam byłby dobry raport. Bo na KVK już tak nieraz walczyłem i na plus wychodziliśmy. W sumie to zobaczmy na ten raport, jak to wygląda. Jakby nie artefakty, to myślę, że byłoby nieźle. Chociaż 18 000 zasług. KD prawie na równi. Zobaczcie, 18 000 zasług. A tutaj mam po 3000. No, Mink ma 5. Piechota top, piechota top. Nie mam pojęcia, za co tam wpadło 18 000 zasług, szczerze mówiąc. No, ta tarcza była średnia, ale lepiej jej użyć niż nie. Tutaj już tarczę mamy za sobą. Dużo piechoty. Za dużo piechoty jak dla magów. Jak ktoś gra magami, to słaby scenariusz, jak jest dużo piechoty. Szczerze mówiąc. Ten Lake One tych wszystkich wygoni do bazy. Tak mi się wydaje. Aż kawaleria jeszcze przyjdzie. Jeszcze piechota tam idzie. Uciekają przed jednym Lake One'em. Genialne to jest, genialne. A wy się śmieliście z VP, że ucieka przed jednym Legionem. Jak tu jeden Lake One, to ma pół Abyssa go poszło zabić. Ajajaj, te tarcze. Mój ulubiony artefakt z piechoty to właśnie tarcza. Prawie jak blink, ale przynajmniej mamy te procenty do statystyk jakieś. Bo z blinkiem to wiadomo, że blink jest fajny, no ale szybko się upada. Z tarczą jeszcze można coś tam wyciągnąć, jakieś raporty na plus. A widzisz, scena jest, a ja tutaj nie ten. To by już załatwiło wszystko. Ale myślę, że dopiero po nowym roku. Także... No, 2026 już nie będzie takich tych fuck-upów jak tutaj.
Anioł pijany jak zawsze. No nie, no anioł to prawie alkoholu nie pije. Nawet w Sylwestra może lampkę szampana się napije. Co najwyżej. Kuma, oczywiście, że kuma. Tutaj jest. Nie do zabicia. No właśnie, odnośnie kumy. To naprawdę świetny bohater, jeśli się go ma. A jeśli się gra przeciwko niemu, to nie polecam. Ile mamy jednostek tutaj? Dobra, jeszcze będzie można coś tam przyszpącić, ale dopiero jak zabijemy tę piechotę. Bo tak to bez follow-upu to zginiemy szybko i nic z tego nie będzie. Trzeba ubić tę piechotę, przechodzimy do kontry i parę zasług wpadnie. No, połowę Abyssa wam przeminęło i nic nie mówicie. Tutaj pingi powinny pójść. Jakiś znacznik, to bym zobaczył, że jest zła scena. No ale dobra, no na 2 kontach mamy zasługi, żeby wykupić dekoracje, więc spokój. Będzie spokój. No piechota im się nie kończy, tutaj kolejna przychodzi. Ja tu chciałem kontrować coś, a widzę, że chyba musimy polować, bo tutaj nie będzie miejsca na kontrę. Trzeba polować na magów. A jakby miał blinka, tak jak tutaj, to jasne, ale tarczą to ciężko będzie złapać kogoś. Żeby złapać tarczą kogoś, to musi być ich sporo w jednym miejscu. Bo tak to tylko byśmy wyrzucili ich do tyłu. Nie wiem, czy chcę bić tutaj piechotę. Jak mamy tutaj magów. Chodźmy na bok. Będziemy flankować. Szybki jest. Chyba sporo staków ma już prędkości. Dobra, 5 sekund będą artefakty. Co on taki nieśmiertelny jest? A że tu piechota mnie goni? Wiecie co? Chociaż ta piechota mnie zatrzyma. Trudno się mówi. Pójdziemy bokiem. Dobra, artefakty poszły. Tylko no, jesteśmy obici dosyć. Przydałoby się pełne zdrowie. Wiesz co? Kuma niech tego gania. No, wyrzucimy go, wypchniemy go do bazy ponownie. Chociaż ucieka już. A, nie ucieknie. Wycofał się, bardzo dobrze. No to już będzie naokoło wracał, bo tędy nie wróci, tędy nie przejdzie. Chociaż nie, no tam jest ta kawaleria, która artefakty na mnie skastuje. Dora. 3 minuty, dobra. Zdążymy cofnąć, jesteśmy blisko, podleczmy się na full. Ale że tutaj 2 piechoty na mnie biegną? Niesamowite. A to jest jego piechota, on swoją piechotę tu przysłał, nieźle. A mój mag ginie, bo jest tutaj kawaleria. A tutaj jest jeszcze jeden, czyli 2 jest zjebów. No nie! Nie, Tejra się w ogóle.
Myślałem, że tam jest ten Anis. Tam jest jeszcze inny. Przykrywka. Szkoda. Szkoda, że tutaj ma chłop swoją piechotę, bo... Przynajmniej tutaj wpadną zasługi. Szkoda, że ma swoją piechotę, bo nikt by go nie uratował tam. Tejra się dała zrobić w konia. No była zła scena. Za późno napisaliście, że jest zła scena. Co ja wam powiem? Jak grasz magami, to możesz nawalać w piechotę max rantem, wtedy oni nie zdobywają staków i stila, ty masz free merity. Jak oni mają piechotę, to ja lubię magami pobić się w dystansowe jednostki. Szkoda mi czasu tracić na piechotę, chyba że mówisz o czymś innym. Aczkolwiek moją piechotą, to ja lubię wbiec w jednostki dystansowe akurat. Więc ogólnie ja lubię wbić dystansowe jednostki. Piechotę to ja bym najchętniej ignorował, kiedy tylko się da. Ale czasem się nie da, bo ja wiem, że jak ja zignoruję, moja drużyna nie zignoruje, no i na koniec końców zostanę sam z przodu. Więc nie zawsze można ignorować. Czasem trzeba im pomóc pobić tę piechotę. Chociaż tutaj jest niezły obity ziomek. Ucieka, dobra. 28 sekund to chyba już będą do końca. Do odciny się bić, co? Chyba tak. No łucznik zginie tutaj, padnie. No i zaraz zobaczymy w raporty. Na pewno szkoda, że tam mnie kawaleria dorwała. Więc będą zepsute te raporty. Kumalej Kwan. Najwięcej meritów. A wybiegłem tylko ile? 3 razy? Czy 2 nawet? No, są podzielone na 2. I tutaj jeszcze dostaliśmy tą kawalerią. Szkoda, szkoda. No, giga na minus. Gdyby nie ta kawaleria, to myślę, że było dobrze. A Ming, pomimo tego, że dostał od kawalerii, to on wyszedł na plus. Jak stan zadań? 85%. Czy ktoś zbiera drewno tutaj? Dobra. Zadanie się samo odda, więc git. Ranking. No VP na topie. Tejra jeszcze 5 zadań. Dobra, to się nazbiera. Zmieńmy teraz konto na główne. Zobaczmy, czy nie trzeba im postawić wieży. I będzie można na spokojnie zerknąć w czat. Zobaczymy, co tam się dzieje. Jak się nic nie dzieje, to tak jak było zaplanowane, kończymy tę transmisję. Szkoda stać obok piechoty, bo może łatwo cię stargetować, a jak piechota cię bije, to już jesteś praktycznie dead, bo spowalnia. No, dlatego ja staram się, kiedy tylko mogę, odchodzić od tej piechoty, ale na przykład na takim abysie, żeby zdobyć zasługi, to trzeba bić coś innego niż piechotę. Kiedy jest możliwość. Bo inaczej to będzie się kończyło te abysy po 50 000 zasług. A w ogóle zerknijmy, jak to tu wygląda. Jest historia? Chyba jest historia. 84 094, więc ogólnie git, jak na moje konto. Wyszło dobrze. Szkoda, że gwiazdek sobie nie kupię już. Za mało tych zasług. Za mało tych zasług, nie było walk. Zbytnio. A jak stan
bitki. O, wieża jest zbudowana. Tę wieżę będziemy chyba niszczyć powolutku. A wiecie co zrobimy? Zrobimy coś specjalnego. W sumie to trzeba z dzwoneczkiem. Postawimy im bastion. Potrzebujemy tutaj kogoś. No ja nie będę tutaj teleportował się już, bo widzę, że na dziś walki są zakończone. Nie no, damy radę tu bastion wcisnąć w ogóle, że ich wywołam. Może najpierw powinniśmy zacząć od tego. Czy da się tutaj postawić bastion? Ej, no mamy bastion postawiony, nie. Bastion jest. Dobra, nie było tematu. Nie było tematu, nie stawiamy nic. Także nie zniszczymy. A z ciekawości, czy dało się tutaj postawić jeszcze? Sprawdźmy to na wieży. Czy się dało postawić? Bo tutaj zwołaliśmy grupę. Dobra. I tak by się nie dało postawić. Chociaż czemu mi łapie drogę od tej wieży, a nie od tej? Halo. Ej. Co jest? Czy ta wieża jest bliżej? Może jeszcze nie wczytało, że ta wieża jest zbudowana. Już zobaczcie. Łapie mi od tej wieży drogę. A od tej na pewno by tutaj się dało wcisnąć bastion. Bo patrzyłem wcześniej, czy da się tu wieżę zbudować. Ale mówię, postawimy tutaj bastion. Ale łapie mi drogę od tej wieży z tyłu. No nic, no nic. Nie postawimy tam bastionu, ale damy sobie keepa. Więc będzie gdzie farmić jakieś zasługi. Where is keep? Niżej, tak? Mamy niżej keepy. W sumie można tutaj go dać. No odjebali, tak? Odjebali, nie mamy bastionu. Dobra pora była na bastion ogólnie, bo byśmy mogli spalić ten bastion chyba nawet? Nie, nie dotykałoby. Ale ta wieża by padła, to byśmy dotykali. Tutaj by teren padł cały, no. Genialny bastion. Ma się ten zmysł taktyczny. Niestety nie mamy bastionu dostępnego. Chcesz zobaczyć ten guzik? Co robi? Już ci pokazuję i będziemy kończyć. Na dziś. No nie dało się bastionu postawić. Na Magrat ci pokażę, bo tutaj jest pozytywny raport. I jest leczenie, więc zobaczysz więcej szczegółów. Także jeśli jesteś gotów, to patrz, bo nie będzie powtórki. A wiem, że oglądacie na Twitchu, a tam się nie da cofnąć. To nie YouTube. Na YouTubie by się dało, tutaj nie cofniecie. Także jeśli chodzi o ten przycisk, to mamy takie statystyki jak całkowitą liczbę zabójstw, całkowite leczenie. Mamy wszystkie kille ze wszystkich legionów wroga w jednym miejscu, więc straciliśmy łącznie na Abysie 253 000 jednostek. Wróg uleczył się za 30 000. Ten, z którym walczyliśmy. No a my się uleczyliśmy za 70 000. A jeszcze pupil mnie ciekawi, tak. Tutaj jest pupil. 70, prawie 80 000 zabójstw. Moja piękna mantykora. Bo tutaj z mantykorą biegamy, tak? Oczywiście. A pochwalę się jeszcze na koniec mantykorką. Jest już naprawdę blisko. Mamy tutaj już 6 talentów. 7 jest w mantykorze. No i jeszcze jednego dwugwiazdkowego
Jeszcze jedną dwugwiazdkową mantykorę. Będziemy mieli 3-gwiazdkowy talent. Tutaj nam brakuje tylko jednej setki, więc będzie 3 gwiazdki, będą 3 gwiazdki. To mamy na 2 gwiazdkach, no i to też zrobimy na 2 gwiazdki, więc solidna, będzie to solidna mantykora. Tutaj jest inna mantykora, która myślę nadałaby się do rally nawet. Ale wiecie, nie mam dekoracji, żeby robić jakieś rally. No i mamy 2, myślę, bardzo dobre piaskowe jaszczury. No i to jest mój pupil do piechoty, więc to jest moje 5 pupili, które używam. Niedługo jak skończę tę mantykorę, już jest końcówka, no to weźmiemy się za pupile do kawalerii. I tak to będzie wyglądało. 27 jest GH, więc przeszkolimy trochę kawalerii, trochę łuczników, przynajmniej 1 legion, te 5 piechoty i zobaczymy ile punktów trzeba będzie. Będziesz mógł zobaczyć prawdziwy damage jaszczura, no. Można zobaczyć teraz. Wszystko w jednym miejscu. Fajne to jest, naprawdę jest to fajne. Fajny przycisk. Tylko no. Naprawdę dużo fajnych zmian zaszło, ale dekoracje wszystko przyćmiły. No dobra. Jest już po abysku. Więc zrobiliśmy co mieliśmy. Kupimy sobie tą dzienną. W sumie to możemy kupić jeszcze. I będziemy lecieć. Można to odświeżyć. Kupić sobie, o jeszcze na promocji, więc zostanie na eliksiry. Żeby jeszcze więcej wyfarmić. Many potrzebujemy. No trochę złota. Weźmy ten prestiż. I co? Do końca tygodnia myślę, że jeszcze odświeżymy i wykupimy cały ten sklep. Jak widzicie, nie ma tutaj drogich skilli, więc będzie łatwo. I co? Tutaj będę się z wami żegnał. Życzę wam wesołych świąt. Szczęśliwego nowego roku. Chyba jeszcze zdążę życzyć szczęśliwego nowego roku, ale ze świętami to nie wiem, zobaczymy. I co? Udanych prezentów, dużo zdrowia, szczęścia, żebyście mieli świetnie czas spędzony z rodziną. Albo w VP, bo VP to rodzina. Dobra, lecę, bo nie chcę głupot gadać. Trzymajcie się i myślę, że po świętach jeszcze się usłyszymy na jakimś live'ie. Także elo.